Jeśli Twoje ciało nie będzie dźwigać, wystawiasz je na potencjalne zagrożenie. Każda nasza komórka jest stworzona do tego, by opierać się różnym siłom, które na nią działają. Tak samo nasze mięśnie, ścięgna, więzadła i kości. Są one stworzone do obciążania. Jeśli przestajesz dźwigać, przestajesz się ruszać, to wtedy ciało powoli samo się uszkadza. Ponieważ według prawa natury, co nieużywane zanika. I jeśli przestaniesz używać mięśni, to one też zanikną. I pewnego dnia nie wstaniesz z krzesła, bo nie będziesz mieć siły. Jeśli nie będziesz obciążać kości, to w końcu dojdzie do osteoporozy i zwiększysz ryzyko złamań. Naszymi chorobami cywilizacyjnymi są nadciśnienie, otyłość i cukrzyca, ale każda z tych chorób ma wspólny mianownik pod postacią zbyt małej aktywności ruchowej. Niezależnie od tego, kim jesteś, ile zarabiasz, na jakim krańcu świata żyjesz, musisz się ruszać, jeśli chcesz żyć bez bólu. Ruszanie jednak nie oznacza chodzenia 10 000 kroków dziennie. To jest dobre, ale nie wystarczy. W naszym ciele jest około 400 stawów i też ponad tyle mięśni i każda z tych struktur potrzebuje ruchu, by funkcjonować. Jako społeczeństwo uświadamiamy sobie, jak ważne jest nasze ciało dopiero w chwili, kiedy zaczyna nas boleć. Ból sam w sobie nie jest zły, ponieważ daje nam informację, że dzieje się coś nie tak. Trzeba zaadresować problem i znaleźć źródło bólu. Niestety człowiek jest z natury leniwy i zrobi wszystko, by problemu pozbyć się szybko i bez wysiłku. Dlatego chcemy jak najszybciej zapomnieć o bólu i żyć tak, jak żyliśmy do tej pory. I tak jak ból może zniknąć przez leki czy inne zabiegi, tak przyczyna dolegliwości często pozostaje niezmieniona i z czasem się pogarsza. I przychodzi taki moment, gdy leki przestają działać, fizjoterapia nie wystarcza i trzeba poddać się operacji. Jeśli byśmy zrobili półgodzinny trening 3 razy w tygodniu, nie odczuwalibyśmy 90% dolegliwości bólowych, z jakimi przychodzą do mnie moi pacjenci. Brakuje nam jednak podstawowej wiedzy na temat, w jaki sposób działa ciało, co jest dla niego dobre i jak je właściwie zaangażować do ruchu. Biorąc pod uwagę kręgosłup, to kręgosłup jest stworzony głównie do 2 rzeczy. Do ruszania się we wszystkie strony, jakie może, czyli do mobilności i do usztywnienia tułowia, czyli do stabilizacji. Jeśli któraś z tych funkcji zaniknie, ryzyko wystąpienia bólu jest bardzo duże. Ponieważ kręgosłup to nie jest jedna część ciała, ale kilkadziesiąt różnych małych struktur, to kręgosłup musi doświadczać równie licznego urozmaicenia do prawidłowego funkcjonowania. Schylając się do ziemi z ciężarem, zginając kręgosłup, nie zrobisz sobie krzywdy, tylko przygotujesz się na sytuację, kiedy będziesz musiał coś dźwignąć w codziennym życiu. Prewencja urazów kręgosłupa nie polega na unikaniu ruchów, które mogą mu potencjalnie zaszkodzić. Polega ona na wykonywaniu wszystkich ruchów, by kręgosłup się wzmocnił i do nich przyzwyczaił. W jaki sposób przygotujemy się do zginania kręgosłupa, jeśli zaczniemy go unikać i nasze ciało nie będzie go znało? Znowu z prawem, że co nieużywane zanika, to samo tyczy się poszczególnych ruchów ciała. Jeśli któregoś z nich nie będziemy wykonywać, to ciało o nim zapomni. Ale jeśli będę regularnie zginał się do ziemi, to stanę się na ten ruch odporny i nie dojdzie do ostrego bólu, kiedy będę schylał się rano założyć skarpetki. Widzimy kręgosłup jako coś kruchego, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie on przenosi obciążenia. Kręgosłup jest niezwykle wytrzymały i ruchomy, jeśli jednak źle go używamy, to pomimo swojej wytrzymałości on też zacznie się uszkadzać. Niestety nie wiemy, jak się ruszać, ponieważ nikt nas tego nie nauczył. Nie wiemy, jak dużo powinno się ruszać biodro, co jest dobre dla mięśni albo co lubi ścięgno. A przecież te informacje to fundament, jak pozostać sprawnym i żyć bez bólu. Gdy coś nas boli, to wydajemy tysiące złotych na materace, poduszki, maty z igłami i masażery, nie wiedząc, że gdy dobrze zaplanujemy aktywność ruchową, to będzie to dla nas tańsze, zdrowsze i szybsze. Żaden materac czy kawałek plastiku nie sprawi, że będziesz zdrowszy, ani nie poprawi Twojej postawy ciała. Jeśli boli Cię ciało po nocy, to nie jest najczęściej wina materaca, tylko Twojego wadliwego ciała.
Nie próbuj leżeć jak najbardziej prawidłowo w nocy, bo noc nie jest od tego, by być ułożonym prawidłowo, tylko żeby odpocząć. A do odpoczynku potrzebna jest pozycja najwygodniejsza, w której się najbardziej rozluźnimy. Dlatego jeśli boli Cię ciało po nocy, to zajmij się swoim ciałem w dzień, na treningu lub ćwiczeniach, a przestanie ono Ci dolegać wówczas w nocy. I nie daj się nabrać na poduszki ortopedyczne czy materace ortopedyczne. Nie ma czegoś takiego jak poduszka ortopedyczna, bo co czyni ją ortopedyczną? Jest to wyłącznie chwyt marketingowy, który ma za zadanie sprzedanie poduszki i przedstawienie jej jako coś lepszego i medycznego. Ale jest to po prostu poduszka profilowana. I wcale taka poduszka nie musi być lepsza. Mam pacjentów, którym poduszka profilowana została zalecona, ale którzy nie mogli się na niej wyspać i w rezultacie czuli się gorzej. Uniwersalna zasada brzmi, że powinniśmy spać w taki sposób, żeby było nam wygodnie. Niestety dobór materaca i poduszki musi zostać dokonany przez metodę prób i błędów, bo tylko wtedy będziemy wiedzieli, w jakich warunkach jest nam najwygodniej. Jeśli dobrze Ci się śpi na poduszce za 500 zł, to jak najbardziej sobie taką kup. Ale jeśli wysypiasz się i budzisz się rano wyspany po spaniu z głową na kamieniu, to niczego nie zmieniaj. Bycie silnym, szczególnie u kobiet, kojarzy się z czymś negatywnym, bo przecież ktoś silny to napakowany koks, który ledwo się rusza. I też samo to przekonanie pokazuje, jak mało wiemy o możliwościach i cechach ludzkiego ciała. A to przez brak siły nie możemy wstać z krzesła, gdy jesteśmy starsi, to przez brak siły nie możemy wziąć wnuka czy córki na ręce. Dlaczego więc jako społeczeństwo nie chcemy być silni? Siła jest niezbędna do bezbolesnego życia, a najlepsze w niej jest to, że można ją bardzo łatwo zwiększyć. Kobiety u mnie w gabinecie są w szoku, kiedy dźwigają z ziemi 30 kg bez większego problemu, bo nigdy nie sądziły, że mogą to zrobić. A gdy zaczną to robić regularnie, to nagle znika ból pleców, znikają bóle kolan czy bioder. Ciało potrzebuje obciążenia i nieważne kim jesteśmy, te same zasady dotyczą wszystkich. Ich chodzenie to nie jest właściwe obciążenie. Chodzenie to lokomocja i w swoich ograniczonych zakresach ruchu nie sprawi, że nasze stawy pracują szczególnie lepiej. Szybki marsz jako wysiłek sercowo-naczyniowy jest bardzo dobry, bo szybki marsz przynosi te same korzyści, co wolny bieg. Jednak chodzenie nie sprawi, że biodro będzie się bardziej ruszało, że kolana się wzmocnią albo kręgosłup uelastyczni. Dlatego chodzenie powinno być rozpatrywane jako lokomocja i ewentualnie jako czynnik spalający kalorie, ale nie jako codzienna dawka ćwiczeń. W środowisku fizjoterapeutów panuje takie przeświadczenie, że postawa ciała nie jest aż tak ważna, o ile ciało rusza się we wszystkie strony. I tak jak bardzo nam zależy na ruchomości we wszystkich kierunkach, tak gdy ktoś jest nadmiernie zgarbiony, to znaczy, że nieefektywnie przeciwstawia się sile grawitacji. Bardzo dobrze robimy, że wyłapujemy podobne wady jak okrągłe plecy, skoliozy w młodym wieku, ale fatalnie zabieramy się za ich rehabilitację czy korektę. Jeśli jesteśmy zgarbieni i mamy głowę wysuniętą do przodu, to mięśnie, więzadła i stawy będą nadmiernie obciążone w pewnym obszarze, a za mało obciążone w drugim. Próby wyrównania tych obciążeń jest bardzo korzystne, a nieraz i zbawienne dla naszego ciała, choć praca nad nimi może być długa i wymagająca. Tradycyjne ćwiczenia na wady postawy typu rozciąganie mięśni, leżenie na piłce nie przyniesie trwałych efektów, bo nie ma tam komponenty aktywnej, napięcia mięśni i zaangażowania mózgu w cały proces. Jeśli ciało ma zacząć pracować w zmienionej postawie, to mózg i mięśnie muszą w tym procesie brać udział. Dlatego samo rozciąganie nie przyniesie efektów, bo mięśnie wtedy nie są zaangażowane, a mózg traktuje to jako bierną aktywność. Jest to podobny proces do grania na pianinie czy innym instrumencie. Wykorzystujemy wówczas pamięć mięśniową. W pracy nad postawą ciała my chcemy świadomie zaangażować mózg i mięśnie w nowe ruchy, bo tylko one mogą zmienić napięcie, które utrzymuje nam wadę postawy. Tworzy się wtedy właśnie ta pamięć mięśniowa, która sprawia, że nowe ruchy są coraz bardziej znajome, łatwiejsze do wykonania i w rezultacie stają się instynktowne i automatyczne.
Dlatego żadne szelki typu pajączek nie sprawią, że nasza postawa się zmieni i jest to wyłącznie kit wciskany, żeby sprzedać rzecz, której tak naprawdę nikt nie potrzebuje. Nie potrzebujesz dużo sprzętu, by ćwiczyć w sposób, który pozwoli Ci utrzymać ciało w sprawności i sile. Potrzebna jest tylko wiedza i włożona w to regularna praca. A jeśli zostawisz swoje ciało samemu sobie, nie będziesz go wystawiał na wysiłek i obciążenie, to będziesz skazany na życie w bólu znacznie szybciej, niż się możesz tego spodziewać. A powrót do stanu, gdzie nie ma bólu, z czasem jest coraz dłuższy i coraz trudniejszy do uzyskania.